Mieszkania pełne pomysłowych rozwiązań to coś, co lubicie oglądać i dzisiaj będzie podobnie, ale tym razem odwiedzimy minimalistyczne mieszkanie projektantki z kuchnią, którą można zamknąć jak szafę. Zapraszam! Cześć, jestem Sandra ze Studia Architektownia i zapraszam Was do mojego mieszkania. Partnerem odcinka jest firma PK, dostawca nowoczesnych akcesoriów i systemów do zabudowy meblowej, które korzystnie wpływają na wygodę w każdej kuchni. Mieszkanie przeszło całkowitą rewolucję. Zostały wyburzone prawie wszystkie ściany. Wynikało to z tego, że w pierwotnym układzie od dewelopera nie było wyjścia z salonu na taras, na którym bardzo nam zależało. Dlatego też wyburzyliśmy ścianę nośną, dostawiliśmy dodatkowe okno. Oczywiście to było wszystko w pełnej konsultacji z deweloperem, wymagało odpowiednich pozwoleń. Dzięki temu mamy oczywiście wyjście z salonu na taras. Teraz mieszkanie ma 59 m2, składa się z 2 pokoi, sypialni z pokoju gościnnego oraz z części dziennej, którą tworzy salon z aneksem kuchennym oraz niewielki korytarz. Przy kuchni zaplanowaliśmy również takie małe pomieszczenie, pełni funkcję spiżarni. Znajduje się również w mieszkaniu oczywiście łazienka i łazienka ma około 5 m2. Po remoncie ten pokój pełni kilka funkcji, dlatego Sandra sięgnęła po wiele nowatorskich rozwiązań, żeby zadbać o jego elegancki wygląd. Przykładem jest kuchnia, którą możemy ukryć i zamknąć w momencie, gdy nie gotujemy, a drugim przykładem takiego rozwiązania jest płyta indukcyjna, której na pierwszy rzut oka nie widać. Jak one działają, pokażę Wam już za moment. Oglądajcie dalej. Szafka RTV jest z jednej strony wykończona panelami tapicerowanymi i pełni ona funkcję siedziska do zakładania butów. Jest to nie tylko siedzisko, ponieważ jest tam ukryta szuflada, w której trzymamy wszystkie akcesoria typu czapki, szaliki. Chcieliśmy też, aby osobno przechowywanie było na okrycia wierzchnie i żeby osobno znalazła się szafa na buty. Udało się znaleźć na to miejsce, są 2 szafy naprzeciwko siebie i w jednej zastosowaliśmy półki na buty z sieciówki, natomiast szafa jest wykonana na wymiar. Przestrzeń dzienna, czyli tutaj salonu, kuchni oraz jadalni nie jest duża, ponieważ ma zaledwie 26 m2. Podzieliliśmy je na strefy. W pewnym sensie te strefy zostały wydzielone przez słup konstrukcyjny, ale świetnie się on tutaj wpisał. Jako jego przedłużenie zaprojektowana została taka skrzynia, w której mamy donicę z roślinami i oddziela to przestrzeń dzienną od strefy jadalni. Wyspa ma wymiary 2,40 na 90 cm i można ją obejść z każdej strony. Ponieważ wyspa jest centralnym elementem, chcieliśmy dopracować ją w każdym szczególe. Została ona prawie z każdej strony obudowana spiekiem. Natomiast od przodu wyspy mamy standardowe fronty lakierowane, w których znajdują się zarówno ukryte sprzęty, jak i szuflady. Aby czuć się w salonie tak bardziej salonowo, kuchnia jest zamykana. Zastosowaliśmy system ukrytych frontów PK Hawa Concepta. System działa płynnie, bardzo łatwo się otwiera, zamyka. Można stosować zarówno w nim fronty podwójne, jak i pojedyncze. Właśnie u nas są 3 fronty, dlatego też z jednej strony ten system jest na podwójny front, z drugiej na pojedynczy. Drzwi można w łatwy sposób wysunąć, obrócić o 90 stopni i schować do wnęk znajdujących się w naszym wypadku po obu stronach kuchni. Po zamknięciu frontów zyskujemy taki efekt jednolitej ściany, co również optycznie mocno powiększa nam przestrzeń, a bardzo nam na tym zależało, ponieważ tak jak wspomniałam wcześniej, ten salon nie jest dużych rozmiarów. Najnowsza generacja systemu PK Hawa Folding Push umożliwia otwieranie typu push. Delikatnym stuknięciem można ponownie wysunąć i zamknąć drzwi. Można powiedzieć, że kuchnia jest podwójnie ukryta.
Przede wszystkim jest ukryta za chowanymi frontami, ale również mamy właśnie kuchenkę indukcyjną zamontowaną pod blatem. Jest to nic innego jak kuchenka indukcyjna, kiedy zamiast szyby mamy po prostu blat, który pełni funkcję tej szyby i gotowanie odbywa się bezpośrednio na blacie, natomiast pomiędzy garnkiem a blatem należy umieścić podkładkę, która chroni nam blat przed nagrzaniem. Oszczędność miejsca polega również na tym, że pod tą płytą można zastosować standardowe szuflady. Nie ma tutaj również żadnego sterowania na blacie. Taki panel znajduje się na ścianie, dzięki czemu w całości blat jest bardzo łatwy w utrzymaniu czystości. Panel sterowania można umieścić również w szufladzie, dzięki czemu jest zupełnie niewidoczny. Ale to jeszcze nie wszystko. Zobaczcie, że w tej ścianie mamy ukryte drzwi prowadzące do spiżarni. Jej wymiary to 130 na 230 cm, ale sami zobaczcie, ile się tam mieści. Jeżeli chodzi o projekt łazienki, to bardzo zależało nam na 3 rzeczach. Przede wszystkim na 2 oddzielnych umywalkach, na dużej przestrzeni prysznica oraz na tym, aby ładnie, estetycznie wkomponować przestrzeń na pralkę i suszarkę. Jeżeli chodzi o wnękę na pralkę i suszarkę, jest ona na tyle głęboka, że nawet po zamknięciu drzwiczek możemy pozostawić drzwi do pralki uchylone po praniu, dzięki czemu łatwo nam ona wyschnie. Na końcu łazienki znajduje się prysznic, ma on 80 na 190 cm mniej więcej. Jest tam również podświetlana półka na kosmetyki, ale co ciekawe, zaprojektowaliśmy tam również siedzisko. Zależało nam również na łatwym utrzymaniu czystości tej łazienki, dlatego pod prysznicem zastosowaliśmy fugę epoksydową, która jest taka w dotyku twarda i ona nie brudzi się tak jak standardowa fuga i nie zmienia również swojego koloru. Jeżeli chodzi o projekt tej sypialni, zależało nam na tym, żeby był bardzo prosty. Jest tutaj duże łóżko, materac ma wymiary 1,80 m na 2 m i zagłówek tapicerowany do sufitu. Jedno z naszych ulubionych rozwiązań, które zapewne można zobaczyć także w innych naszych projektach, czyli właśnie wysoki zagłówek, a po obu jego stronach znajdują się lustra ze stolikami nocnymi oraz takie oświetlenie typowo dekoracyjne w postaci takich sopli. Jeżeli chodzi natomiast tutaj o kwestię przechowywania, cała ściana naprzeciwko łóżka to jest właśnie zabudowa stolarska wykonana na wymiar, dopasowana kolorystycznie do drzwi, które są pomalowane w tym samym kolorze. Zależało nam także na stworzeniu klimatu we wnętrzu. Czarno-białe fotografie świetnie pasują do każdego wnętrza i aby tutaj urozmaicić naszą sypialnię, również znalazło się zdjęcie. Jest to fotografia naszego poznańskiego znanego artysty Szymona Brodziaka i bardzo zależało nam na tym, aby właśnie jego fotografia znalazła się w naszym mieszkaniu. Osoby, które nas odwiedzają, często zastanawiają się również nad tymi oprawami, które wyglądają jak takie dziurki w sufitach. Jest to nic innego jak właśnie ukryte oświetlenie punktowe, które daje bardzo przyjemne, ale też z drugiej strony intensywne światło. Jest to oświetlenie zaprojektowane przez nas i wykonane przez poznańską firmę Eugenius i również urozmaica tą płaszczyznę sufitu. Dodatkowo takim ciekawym aspektem tutaj są ściany. Wszystkie za wyjątkiem ścian, na których znajdują się okna, są pokryte różnymi materiałami, na przykład płytą lakierowaną, fornirem, spiekiem czy lustrem, dzięki czemu ściany nie wymagają malowania, a ich utrzymanie w czystości jest bardzo proste. W życiu architekta często przychodzi taki trudny, a właściwie zapewne najtrudniejszy projekt w życiu. Jest to projekt własnego mieszkania. Często zastanawiamy się, co zaprojektować dla siebie tak naprawdę, kiedy widzieliśmy już wszystko. I dla nas tutaj najważniejsze było to, aby były to wnętrza minimalistyczne,
ponieważ na co dzień bardzo dużo mamy bodźców, różnych kolorów, projektów i miało być to wnętrze, które będzie na nas wpływać tak kojąco, uspokajająco. Stąd też bardzo zachowawcza kolorystyka. Mamy tutaj 3 kolory: brąz, szarość, czerń, no oczywiście biały jako taki bazowy kolor. I w takich kolorach najlepiej odpoczywamy, ale też te kolory dla nas są takie ponadczasowe. Też bardzo zależało nam na tym, projektując wnętrze dla siebie.